Cześć! Dziś zapraszam na spotkanie z Tytanem. Jest to kolejna płyta główna pod socket 7. Do kompletu mam tradycyjnie Pentium MMX, kartę dźwiękową Sound Blaster oraz kartę sieciową na chipsecie Realtek. Dysk to klasyczny Seagate ze złączem ATA o pojemności 40 GB. Zrobię dziś parę testów porównawczych starych kart graficznych. Są to karta ATI Mach 2 oraz różne karty z chipami od ES3. Płyta główna Tian jest po przejściach. Nie działają na niej oba porty szeregowe. Posiada za to fabryczne miejsce na gniazdo PS2 dla myszy. Zaczynam więc od małego lutowania. Na początek muszę wylutować piny z płyty głównej. Uruchamiam stację na gorące powietrze. Powoli nagrzewam płytę główną i okrężnymi ruchami nagrzewam laminat. Po paru minutach widać, jak cyna zaczyna się topić. Piny wychodzą bez problemu. Teraz trzeba oczyścić pola lutownicze z cyny. W tym celu używam plecionki i odrobiny topnika. Cyna pięknie wpływa w plecionkę. Po usunięciu starej cyny czyszczę płytę główną przy pomocy cleansera. Stawiam gniazdo PS2 na miejsce. Lutuję wyprowadzenia gniazda. I gotowe. Składam mój komputer. Teraz nastąpi chwila prawdy. Komputer nadal działa. Uruchamiam komputer z dyskietki startowej MS-DOS. Ostatnio zakładałem partycję przy pomocy F-Diska i potem formatowałem poleceniem format. Trwało to jednak bardzo długo. Dlatego przygotowałem sobie dyskietkę z Ranish Partition Manager. Dzięki niemu mogę błyskawicznie założyć partycję i od razu ją sformatować. Uruchamia się Ranish Partition Manager. Przy pomocy klawisza Enter uruchamiam kreatora tworzenia partycji. Z listy wybieram system plików FAT32. Po raz kolejny wciskam Enter, aby zatwierdzić zmiany. Następnie wybieram szybkie formatowanie dysku. Na koniec wciskam klawisz litery B, aby ustawić partycję jako butowalną. Wychodzę z programu. Uruchamiam komputer z dyskietki startowej MS-DOS. Na dyskietce mam też program obsługi napędu optycznego CD-ROM. Mogę dzięki temu skopiować pliki instalacyjne Windows na dysk twardy. Po skopiowaniu plików instalacyjnych uruchamiam instalator systemu poleceniem Setup. I jak moja myszka PS2 działa? Niesamowite! Rozpoczyna się instalacja. I niestety, ale nie przebiegła bezproblemowo. Instalator wielokrotnie zawieszał się pod koniec instalacji. Co może być nie tak? Sprawdziłem parokrotnie ustawienia wszystkich zworek. Zmieniłem taśmę IDE i pamięć, ale nic to nie dało. Może to oznaka, że 30-letnie kondensatory wymagają wymiany? Demontuję mój komputer i zabieram go na warsztat na lutowanie. Uruchamiam stację lutowniczą. Nakładam trochę topnika na płytę główną, wiadomo, bez topnika nie ma lutowania. Wylutowuję stare kondensatory, oczyszczam pola lutownicze przy pomocy plecionki. Montuję nowe kondensatory, lutuję ich wyprowadzenia. Skracam wyprowadzenia nowych kondensatorów. I na koniec czyszczę płytę główną z resztek topnika przy pomocy cleansera. Sprawdziłem stare kondensatory przy pomocy testera. Wszystkie mają rezystancję szeregową ESR znacznie powiększoną. Pół ohma ESR zdecydowanie kwalifikowało to je do wymiany. Ale czy ich wymiana cokolwiek zmieniła? Zaraz się przekonam. Składam mój komputer, włączam zasilanie i komputer nadal działa. Uruchamia się instalator. Oczywiście znów się zawiesił. Ręce mi opadły, ale jest jeszcze jedna rzecz, której nie próbowałem. Wchodzę do BIOSu. Wyłączam pamięć cache zintegrowaną z płytą główną. Zapisuję ustawienia i uruchamiam komputer ponownie.
Tym razem instalacja systemu zakończyła się bezproblemowo. Układy scalone pamięci cache oglądałem pod lupą. Sprawdzałem, czy wszystkie końcówki są dobrze przylutowane i nic nieprawidłowego nie znalazłem. W menadżerze urządzeń brakuje sterowników dla karty sieciowej Realtek. Instaluję je z dyskietki. Kopiują się składniki sieciowe Windows. Następnie ustawiam adres bramy i serwer DNS. Po restarcie mam już wszystko zainstalowane. Co my tu mamy? Jest Pentium MMX 166 MHz. Ponieważ płyta ma uszkodzoną pamięć cache, dostępny jest jedynie cache procesora. Płyta główna Tian Titan posiada chipset Intela 430. Pamięć operacyjna to 64 MB pamięci EDO. Czas zrobić jakiś test. Tym razem mam karty graficzne, które w ogóle nie wspierają akceleracji 3D. Czy ich wydajność różni się? Przekonajmy się. Do zawodów stają ATI Mach 64, S3 Virge DX oraz S3 Vision 864. Dzisiaj zrobię testy tylko w programie CrystalMark Retro. Na początek CrystalMark Retro, renderowanie tekstu, operacje GDI typowe dla Windows 98, ATI Mach i S3 Vision identyczny, bardzo niski wynik, co sugeruje brak wydajnych akceleratorów operacji tekstowych oraz silne uzależnienie od CPU. Za to S3 Virge wypada ponad 2 razy lepiej, co pokazuje wyraźnie ulepszone bloki 2D w porównaniu do starszych S3, a także lepszą optymalizację pod Windows 98 i ulepszone sterowniki. Przy pracy biurowej i interfejsie Windows Virge DX daje wyraźnie płynniejsze przewijanie i render czcionki. CrystalMark Retro, rysowanie prostokątów, wypełnienia ATI Mach 2 radzi sobie lepiej niż Vision, co jest ciekawe. Mach 2 miał dość sprawny silnik BitBLT. S3 Virge DX zdecydowanie dominuje, ponad 2 razy lepiej od ATI i prawie 3 razy szybciej od Vision. Ten test dobrze pokazuje czystą wydajność akceleracji 2D. Virge DX to prawdziwy skok generacyjny w rysowaniu GUI i okien. CrystalMark Retro, rysowanie krzywych okręgów, bardziej złożona geometria 2D. Różnice jeszcze bardziej się pogłębiają. Starsze karty mocno zwalniają przy bardziej złożonych kształtach. Vision wypada najsłabiej. Virge DX pokazuje znacznie lepsze wsparcie dla złożonych operacji 2D oraz realną przewagę w aplikacjach graficznych i GUI. Przy bardziej złożonym GUI Windows 98 Virge DX zapewnia wyraźnie większą płynność. CrystalMark Retro, kopiowanie bloków bitmap, obrazy, multimedia. S3 Vision niespodziewanie wygrywa ten test. Zapewnia bardzo dobre kopiowanie bloków bitmap, typowe dla kart S3 z początku lat 90. ATI Mach najgorzej, co pokazuje słabą obsługę obrazów i multimediów. Virge DX jest pomiędzy, co sugeruje kompromis między nową architekturą a kompatybilnością. Do prostych multimediów S3 Vision potrafi być zaskakująco sprawny mimo wieku. CrystalMark Retro, wynik łączony. Ogólna wydajność ATI Mach i S3 Vision praktycznie na tym samym poziomie ogólnym. S3 Virge DX wygrywa, ale przewaga nie jest ogromna. Wynik łączony spłaszcza realne różnice widoczne w testach cząstkowych. Wynik ogólny nie oddaje w pełni tego, jak dużym krokiem naprzód był Virge DX. W akceleracji 2D ATI Mach 2 to solidna karta wczesnych lat 90., dobra w prostych operacjach, słaba w multimediach. S3 Vision 864, król kompatybilności i bitmap, ale ograniczony w bardziej złożonych operacjach 2D. S3 Virge DX to wyraźny skok technologiczny, najlepszy wybór do Windows 98 kątem płynności GUI i pracy 2D.
Mało tego, karta S3 Wirge DX zapewnia też bardzo słabą akcelerację 3D w starym benchmarku. Final Reality zapewnia nam pokaz slajdów, a nie płynną grafikę. Ale tak naprawdę akceleracja 3D do niczego nie jest nam potrzebna, jeśli chcemy pograć w Need for Speed 1. No i tym sposobem dotarliśmy do końca testów 2D w Crystal Mark Retro. Jak widać, nawet w świecie Windows 98 jedne karty już wtedy się pociły, a inne radziły sobie zaskakująco dzielnie. Ale umówmy się, żaden test syntetyczny nie odpowie na najważniejsze pytanie, które nurtuje ludzkość od 1993 roku. Czy pójdzie na tym Doom? Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich fanów starego sprzętu. Cześć!